Agata All Along zaciekawiła mnie od początku, kiedy tylko serial był zapowiedziany, ponieważ no wiemy, co się stało z Agatą na końcu serialu WandaVision, wiem, co z nią zrobiła Wanda Maximoff, czy tam Szkarłatna Wiedźma, jak to woli, i byłem ciekaw, jak potraktują tę postać, tym bardziej, że no, mam tutaj oczywiście ściągawkę z IMDb. Postać Agaty Harkness została stworzona przez Stana Lee i Jacka Kirby'ego na potrzeby Fantastycznej Czwórki i zadebiutowała w numerze 94 wydanym w październiku 1969 roku. Jest sojuszniczką pierwszej rodziny Marvela i była nianią Franklina, syna Reeda Richardsa i Sue Storm. I żeby było jeszcze śmieszniej, jest to pierwsza aktorska wersja serialu z postacią, która tak naprawdę nie ma swojego komiksu. Agata gdzieś tam się pojawiała, ale nie ma, do tej pory przynajmniej nie było komiksu właśnie tylko i wyłącznie w przygodach Agaty, więc to mnie bardzo zaciekawiło. Fabuła, no tylko w wielkim skrócie, rozpoczyna się akcja, można powiedzieć, w momencie, kiedy kończy się WandaVision, czyli tak, jak najbardziej, Agata została zaklęta przez, jak już mówiłem wcześniej, przez Wandę i niby sobie prowadzi zwyczajne życie. Jest policjantką, a przynajmniej tak się jej wydaje, i spotyka młodego chłopca, który się nazywa, no nie wiem jak się nazywa, bo jest to rzeczywiście zagłuszone. I potem rzeczywiście dzieją się no różne rzeczy związane z czarownicami i tak dalej, i tak dalej. Nie będę omawiał całego serialu, bo rzeczywiście nie ma potrzeby. Jest dostępny w tym momencie na Disney+. Już wszystkie odcinki są wyemitowane, także spokojnie możesz obejrzeć i zobaczyć, jak to się je. Ale może rzeczywiście od początku pomysł. No, nie było tajemnicą, że akurat postać Agaty spodobała się widzom, bo tak to rzeczywiście działa w Hollywoodzie. Jeżeli mamy serial i jakaś postać się podoba, no to rozwijamy ten wątek. Najlepszym chyba ostatnimi czasy przykładem tego jest Teoria Wielkiego Podrywu, kiedy dostaliśmy po tym młodego Sheldona, teraz dostaliśmy kolejny serial, który jest tak zwanym spin-offem spin-offu, bo wiadomo, że młody Sheldon takim był, i teraz już wiemy, że będzie kolejny serial, między innymi ze Stewartem w roli głównej, więc to po prostu już jest całe uniwersum. Więc tak samo jest i tym razem, że rzeczywiście Agata się pojawia. Powraca oczywiście, no jak najbardziej Kathryn Hahn, bo musiała, bez niej sobie oczywiście nie wyobrażamy tego serialu, ale tak naprawdę ona, no wiadomo, Agata All Along, ona jest główną postacią tegoż filmu, tegoż serialu właściwie powinienem rzec, ale nie jest jedyną, bo rzeczywiście oprócz niej są inne czarownice, dużo rzeczy się dzieje. Pojawia się no ten chłopak, ten facet. Jeżeli jesteś fanem Heartstopera, to oczywiście musisz go kojarzyć. Więc byłem ciekaw, gdzie to podąży. No i podążamy tą drogą czarownic i dowiadujemy się z niej bardzo dużo właśnie o naszych bohaterkach, o tym, co się dzieje. Taki jaki rzeczywiście był pomysł, ażeby tę drogę przejść i zobaczyć, co się wydarzy. No nie będę zdradzał, co się dzieje, no bo nie chcę. Rzeczywiście oglądanie tego serialu to jest fajna sprawa, tym bardziej, że był on kręcony w tym samym studio, na tych samych scenach, gdzie było kręcone WandaVision. Otóż sceny zewnętrzne Westview zostały nakręcone na Blondie Street of Warner Brothers Ranch, zanim dzielnica została zburzona. No wiadomo, że jeden plan jest burzony po to, żeby powstawał kolejny. Plan zdjęciowy był wcześniej używany w WandaVision. Agata mieszka w domu wykorzystywanym w serialu Bewitched sprzed wielu oczywiście lat, więc no, jeżeli będziesz oglądać i będziesz, ja to znam, to oczywiście, że tak, bo to w wielu produkcjach już było rzeczywiście używane. Sama droga, jak dla mnie, to jest dosyć ciekawy eksperyment, ponieważ no, nasi bohaterowie, nasze bohaterki dowiadują się bardzo dużo o sobie, o tym, tą prawdę, powiedzmy, która gdzieś tam jest zakamuflowana, schowana, my jednak dostajemy, może nie jak na tacy, ale rzeczywiście jest w dosyć ciekawy sposób. Jest, muszę przyznać, mrocznie, nie spodziewałem się aż takiego, że tak powiem, mroku w serialu, który no teoretycznie mogą dzieciaki oglądać, ale z drugiej strony Halloween dopiero było co niedawno, więc no, wpisuje się to idealnie w tęże strukturę. Jeżeli chodzi o postacie, no to głównymi jak najbardziej są czarownice. Mamy różnego rodzaju właśnie czarownice. No jest Agata, jest ten chłopak, który co prawda czarować nie umie. A przynajmniej tak się nam wydaje na początku. Ale rzeczywiście jest dużo ważnych wątków tutaj poruszonych, ponieważ
Jakby to powiedzieć, żeby nie zdradzić fabuły. W każdym razie wiele rzeczy, no bo wiadomo, że to jest wspólne uniwersum, tak? No to jest Ziemia 616, jeżeli pamięć mnie nie myli. Jest to akurat rzeczywiście zrobione w ten sposób, że kilka innych, no nie będzie oczywiście tajemnicą, jeżeli powiem, że są pewne nawiązania do Wandy Maksimow, no bo muszą oczywiście być, do jej rodziny, do jej dzieciaków, które ma, których nie ma, no to w zależności od tego, jak na to patrzysz, jaką wersję, no umówmy się, z ostatniego Doktora Strange'a przyjmiesz, jak to rzeczywiście będzie dla Ciebie wyglądało. No ale muszę powiedzieć, że jest to zbudowane dosyć fajnie, kompleksowo, postacie są wytłumaczone, dowiadujemy się wszystko i co mi się bardzo spodobało, kiedy oglądałem WandaVision dawno temu, to każdy odcinek miał inną strukturę. To był oczywiście sitcom, to był serial lat taki a taki. Tutaj zaczynamy jak kryminał. No, jeżeli pamiętasz Kości, czy tam CSI, czy inne FBI, ZUS, PKP, no to dokładnie tak to rzeczywiście wygląda. Ale potem, kiedy pojawiają się na tej drodze, oczywiście są poszczególne, powiedzmy, no, umówmy się, domy, jakieś tam przeszkody, no to każdy dom ma swoją właśnie swój właśnie wygląd, wiesz, czy to powiedzmy lata 60. czy 70., tak samo jak było przy okazji WandaVision i rzeczywiście to ujmuje, bo widać, że jest to dopracowane świetnie, a poza tym te postacie, które pojawiają się w każdym kolejnym domu, no odkrywają siebie na nowo, idąc przez tą drogę czarownic. W ogóle tytuł każdego odcinka tutaj mam, jest tekstem piosenki Ballada o drodze czarownic, którą napisali na potrzeby tego serialu Kristen Anderson Lopez i Robert Lopez, więc rzeczywiście jak widzisz, starań tutaj było dużo, tym bardziej nawet sam tytuł się chyba 5 czy 6 razy zmieniał i tego rzeczywiście było bardzo dużo. Mówiłem wcześniej, że jest to pierwszy projekt Marvela od czasów Echo, którego akcja rozgrywa się na Ziemi 616. No i to oczywiście jest prawda, ponieważ jak w międzyczasie mieliśmy oczywiście X-Men 97, a także Deadpool i Wolverine, ale te seriale, filmy oczywiście, rozgrywały się odpowiednio na Ziemi 92131 oraz na Ziemi 10005. Tak to rzeczywiście jakoś stwierdzono, że musi być. Ale wracając jeszcze do postaci, no jak najbardziej jest. Pojawia się kilka osób, które na pewno kojarzysz z WandaVision i z innych filmów Marvela. Między innymi pojawia się Evan Peters, no, który jako w X-Menach jest znany jako Quicksilver, tak? W serialu WandaVision też pojawił się jako Quicksilver, ale też jako Ralph Bohner i on powraca tutaj. To nie jest akurat żadna tajemnica, więc niczego Ci tutaj nie spalam. W każdym razie osoba odpowiedzialna za serial, Jack Schaefer, powiedział, że ważne jest, aby Evan Peters powrócił jako Ralph Bohner. Napisaliśmy dla niego wiele, oczywiście w WandaVision, ale to, co się działo, kiedy świat się zatrzymał, sprawiło, że nie skończyliśmy tego materiału. No i niestety nie było nagranego. Chcieliśmy go przywrócić, ponieważ uważam, że jest on istotną częścią tego zakątka MCU, a pomysł, aby pojawił się tutaj, jest taki, że zastanawiałem się i pomyślałem doskonale, potrafi sprawić, że wszystko będzie zabawne, ostatecznie wydawało się to naprawdę właściwe dla serialu. Gdybym nie był w stanie znaleźć właściwego sposobu, aby go wykorzystać oczywiście, to bym go wyciął z tego serialu. I to oczywiście nie jest jedna osoba, która miała powrócić. Również miała powrócić Patty Guggenheim, która wystąpiła w serialu She-Hulk Attorney at Law. Tam wcieliła się w rolę Madison King i miała w tym serialu również wystąpić, tylko w epizodycznej takiej małej rulce, ale Jack Schaefer, czyli znowuż tak zwany showrunner, facet odpowiedzialny za to wszystko, powiedział: wszyscy waliliśmy głowami w ścianę, próbując wymyślić, jak ją włączyć do tego serialu i po prostu to nie działało. To by było wciskanie na siłę i musiałem odpuścić, bo rzeczywiście by to nie wyglądało dobrze. Ale jak najbardziej cały serial, całe postacie, no to jest fajne, koherentne dzieło i możesz go oglądać, co jest ważne, bez znajomości serialu WandaVision czy innych produkcji oczywiście Marvela. Jeżeli znasz tamte filmy, tamte seriale, no to będziesz oczywiście mogła wyłapać dużo więcej smaczków. Jak mówię, WandaVision, a przede wszystkim ostatni Doctor Strange są ważne ewentualnie dla tego serialu, ale jeżeli nie znasz, to nie ma żadnego problemu. Czy czeka jakaś przyszłość ten serial? No, to jest Marvel, no i słuchaj, ten serial nie powstał dlatego, że stwierdzili, ależ ta postać jest piękna, cudowna i musimy zrobić. No nie, ta postać powstała tylko i wyłącznie dlatego, że włoska firma Mamona Kasucci i Szmal musi się zgadzać, a w ich przypadku subskrypcje, łapki w górę, bo z tego co pamiętam jeszcze nie ma na Disney Plusie podwójnych łapek w górę, czyli krótko mówiąc, im
więcej osób obejrzało serial, im więcej osób dało łapę, czy tam powiedzmy założyło konto i od razu obejrzało ten film, a także oni sprawdzają, ile osób pisze o tej danej postaci w mediach społecznościowych i tak dalej, no i im wyszło im, że rzeczywiście trzeba i chyba coś w tym jest, bo z tego co patrzyłem, to po pierwszym tygodniu serial cały czas utrzymywał się w pierwszej dziesiątce, a to nie jest wyznacznikiem, że jeżeli mamy nowy serial, to od razu będzie w pierwszej dziesiątce, akurat tym razem tak się udało i muszę przyznać, że Agata, tak, no nie taka Agata straszna, jak się umaluje, można byłoby powiedzieć, parafrazując stare powiedzenie, ale rzeczywiście ten serial ogląda się dosyć fajnie, jest to rzeczywiście rozszerzenie po raz wtóry MCU, kilka zagadek mamy wyjaśnionych, kilka rzeczy również, co tak naprawdę przyzwyczaiłem się już do tego od jakiegoś czasu, że niektóre rzeczy, jakieś sceny po napisach sprawiają, że niektóre projekcje, niektóre produkty właściwie, niektóre seriale i filmy mają się jak pięść do nosa, że coś tutaj nie pasuje i w tym serialu jest kilka rzeczy, które sprawia, że no, pewne produkcje zastanawiamy się, ale skoro to się dzieje tutaj, to o co chodziło tam? Że wiesz, jeżeli akcja się tego serialu toczy równolegle z innymi pewnymi produkcjami, dalej nie będę zdradzał, no bo musisz obejrzeć, żeby dowiedzieć się dokładnie o co chodzi, to dlaczego tam było tak? No po prostu pewne rzeczy nie mają sensu. Bardzo mi przykro, no niestety tak, no niby facet odpowiedzialny za całe MCU, czyli Kevin Feige, mówi zawsze, ja jestem o 5 kroków do przodu przed wszystkimi, ja wszystko wiem dokładnie, jednak okazuje się, że czasami jednak Kevin Feige nie wie wszystkiego, nie jest o 5 kroków do przodu, a powiedziałbym nawet więcej, z niektórymi produkcjami jest 2 kroki wstecz, bo tak to rzeczywiście wygląda, ale nie rzutuje to aż tak bardzo na całość i ten serial jak najbardziej polecam, bo wydaje mi się, że jeżeli jesteś fanką Marvela, jeżeli lubisz ciekawie nakreślone postacie, no to oczywiście, że tak. No, wizualnie nie będę mówił, w końcu się Marvel odbił od dna i rzeczywiście nie wygląda to źle, chociaż aż tak bardzo efektów wizualnych tutaj nie ma, bardziej scenografia akurat, a ta scenografia wygląda dobrze, ciekawie, interesująco, więc pod względem aspekt techniczny jest rzeczywiście dosyć dobry i tutaj akurat nie można się przyczepić i nie mam zamiaru się czepiać, mimo że oczywiście, jak wiesz, lubię, a jeżeli nie wiesz, no to już jak najbardziej Tobie poinformowałem. A więcej, pewnie, że tak, więcej komiksowych filmów, seriali na tej liście znajdziesz. Obejrzyj, bo rzeczywiście warto.